Witam Was, moi drodzy. Tak, dzisiaj jedziemy kogoś odwiedzić. Kogo? To zobaczycie za chwileczkę. Jednak co już powiem, na pewno będą nam potrzebne guminiaki. Żeby się tam w ogóle przedostać, bo coś czuję, że tam będzie dużo błota. I jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Tym razem trzeba było iść piechotą, bo droga straszna. I jesteśmy u Rafała, który już tu w międzyczasie pobudował chyba że całą wioskę praktycznie. Także idziemy pomału zobaczyć, co tu się podziało, bo zmieniło się już dużo, widzę, od ostatniego razu, jak żeśmy tu byli. Wtedy tylko jeden domek stał, a teraz już liczę ich tu kilka. Także zobaczymy. Traktor jak kład. Kto od Was pamięta filmik Mad Max? Mad Max, tak. Traktor z Mad Maxu. Ale tutaj na te tereny to musi być taki. Jedzenia jest od... Z malucha, no. Tak, traktor puszcza oczko. A więc to jest traktorek zmontowany na mostach Pragi czeskiej z reduktorem. Tylnia oś jest załączana, także ma na 4 napęd, silnik od 60, wyciągarka od stara leśna zaadaptowana i to robi tutaj taką robotę, że czymś innym by było ciężko. Tu mamy piesek, rasa podhajlański i ona też daje bardzo dobrze pomoc. Tak, pies obronny. Rok budowlany traktorem? Puh, der ist 18. Der hat 18 Jahre. 18 Jahre hat im Wald gearbeitet. Okay. Mit die Winde. Okej. Ten traktor już 18 lat pracował wcześniej w lesie i teraz tutaj dalej sprawuje swoją robotę. To znaczy, i to teraz ja dotykam ten temat od takiej elektrycznej samochody, kiedy my musimy robić recyklingowe, po co my musimy kupić takie gadżety jak elektryczny samochód, który nie umie robić pracy, kiedy jest duży śnieg, kiedy jest za zimno na dwór, kiedy jest za jeden raz pożar, bo od ten moment masz za darmo grillowanie w środkowe, to znaczy jesteś w barbecue. Okej, inni ludzie mają za darmo jedzenie, ale to są tylko moje myślenie. I ja myślę, im starszy samochód albo traktor są, im lepsze oni są. Bo te nowe rzeczy, to specjalnie jest robione, oni idą zepsute za chwilę. I kiedy zobaczymy na stare rzeczy... Tak, stare się trzymią, no tu w ogóle nie ma szans, że to jest elektryczne. Dobra, tu mamy coś innego, ale Rafał albo Seba mówi, co to jest. A Tak. więc to jest powierzchnia robocza. No właśnie na zbliżającą się zimę, bo tutaj będziemy przygotowywać będziemy elementy na kolejne projekty, które już będą, że tak powiem, troszkę inne konstrukcyjnie niż to, co do tej pory było budowane. No, bo kolejny projekt będzie bez gwoździ, bez wkrętów, bez użycia metali, wszystko na wpustach wycinane i tak dalej, także taka stara, można powiedzieć, ciesielka. Tą starą metodą taką, no. No i w tą stronę idziemy, także, że tak powiem, ciesielstwo w tej chwili, stolarka i takie ciesielstwo rustykalne, właśnie z okrągłymi balami, kładami, żeby to jakoś ładnie ze sobą łączyć i żeby to ładnie
wyglądało i się trzymało. Oczywiście dłużej niż konwencjonalnymi sposobami. Dokładnie, czyli to taki mały tartak, jakby tutaj sobie To jest zrobił. połączony tartak. Z jednej strony mam tartak, a tutaj jest w tej chwili stolarnia. Taką w sumie tylko jedną maszynę wieloczynnościową mam, która zrobi wszystko, co można w stolarni zrobić. Także to jest, że tak powiem, baza pod kolejne projekty. Także wszystko super z naturalnego drzewa porobione. Drzewo księżycowe, tak jest. O, jeszcze lepiej. Bo tam parę osób kiedyś wspomniało w komentarzach, także na konstrukcję drzewo dokładnie z Sylwestra pozyskiwane. O. A tu w środku cały warsztat Rafała, który sobie tutaj zrobił. Także fajnie przytulne jak w domu. Mi to przypomina troszeczkę taki domek holenderski. Piec też tam masz, nie? Widzę. Tak, jest. No to fajnie, przytulnie ciepło, można pracować tutaj. Nie można za dużo podrzucać, żeby można było pracować. No, bo Nie za było ciepło. Za gorąco. Dokładnie. My stoimy tu z zewnątrz, bo Tak, bo on ma tutaj bardzo ładną podłogę, a ja tu nie chcę mu brudzić w środku, a żeby to zdjąć, bo mnie już tu utopiło aż pod same buty. i ja jestem za leniwy. Teraz jestem za leniwy. Pierwszy raz w moim życiu jestem leniwy, bo ja nie chcę wyciągnąć moje buty. No warsztat ładny, podoba mi się. Sam że tu coś popracował. No tak, sufit jeszcze zostało. No światło też masz, nie widzę. No. Światło jest, no, elektryka jest założona, jeszcze tylko siłę trzeba doprowadzić i będzie wszystko. No to super. No i fajnie. No i tak sobie sam budujesz pomalutku, jeden po drugim. Kolejne budowle powstają. No bo ile? Z rok czasu byliśmy tutaj gdzieś u ciebie chyba, nie? Ostatnio. Jak dobrze pamiętam. Gdzieś tak koło tego. Trochę więcej. Trochę więcej mówisz? No, bo wiem, że też wtedy śnieg padał. Ja jestem, można powiedzieć, od września zeszłego roku na stałe tutaj. Także od września się, można powiedzieć, podziało. No. Bardzo dużo, no. Tutaj mamy dom oryginalny, który wtedy już tutaj był. Jak żeśmy tutaj byli, tylko dobudowana chyba jest weranda, jak dobrze pamiętam, bo chyba jej wtedy nie było, jak żeśmy tutaj ostatnim razem byli. Nie było Tak, dokładnie także dobudował. Jest i szklarnia postawiona, także ma tutaj swoje rzeczy do uprawy. Ogrodził, no bo tutaj podchodzą zwierzęta, sarny, tego typu rzeczy, także no to wiadomo, że to trzeba było ogrodzić, bo inaczej by mu to tutaj wszystko po prostu zjadło. Co tutaj ma? Jest i buda dla psiaka postawiona, i to taka ogromna, z tego co widać. Buda dla psa jest bardzo mądro robione, bo kiedy idziesz z kamerą tam na dole, Tak, jest wejście takie, no, żeby wiatr nie zawiewał, także jest dobrze zrobione. No. To jest wejście i później jest bok do tego, także piesio ma gdzie mieszkać. Tutaj Rafał buduje kolejny projekt. Takie pomieszczenie gospodarcze z tego co mówi. Także tutaj jeszcze jest to w trakcie budowy. To będzie jakaś pralnia i tak dalej, którą sobie tutaj robi. Dobudował też tutaj na panele słoneczne taki bok, które tutaj mu to też zasilają. Wszystko. Kable idą później do domu, tam ma inwentar. Tak podobnie jak i u nas to mniej więcej wygląda. Także tutaj sobie pomalutku coraz więcej dobudowuje. Oczywiście ma to też i drugi dach. Jak popatrzymy, to tutaj jest jeszcze drugi dach, który też tutaj idzie. Także no ładnie to wygląda. Fajnie, podoba mi się. Taki malutki domek i takie dwie werandy jak gdyby obok zrobione. Czy idealne, żeby tutaj rzeczywiście jakąś pralnię zrobić, tego typu rzeczy. Mały postój w domku, dużo się tutaj zmieniło. Też widzę dobudowany kawałeczek, którego wcześniej nie było. Garnki miedziane stoją na piecu, standardowo, także idealnie. Jak u babci. I jak się tutaj mieszka już teraz po dłuższym czasie, powiedz no. Brak mi słów, po prostu.
całkiem inaczej, nie? Cudownie. Dokładnie, tak w środku lasu, fajnie, tak. Spokojnie, cisza przynajmniej. Widok z okien idealny. Tak jest. Większego kontaktu z naturą chyba nie można sobie wyobrazić. Dokładnie, to jest malutki domek, ale powiem wam, no naprawdę bardzo fajnie, przytulno tutaj w środku i całkiem inaczej, także jest tutaj fajna atmosfera w środku. Także chwilę się zagrzaliśmy i idziemy jeszcze troszeczkę na dworze wam sfilmować dalej. Dobrze, tutaj też wiatę postawiłeś, także co tutaj budujesz ciekawego? Tutaj będzie łazienko-pralnia, a wewnątrz, na zewnątrz pod wiatą częściowo będzie zabudowane i będzie taka drewutnia, powiedzmy półotwarta, skład na opał. Dokładnie, no to ładnie będzie schło tutaj na powietrzu. Przejdźmy sobie jeszcze tam kawałeczek dalej, bo jeszcze tam mieliśmy coś powiedzieć właśnie o tym drzewie księżycowym, bo to też wielu ludzi interesuje. A tutaj Rafał ma fajne przykłady, które nam może pokazać. A to właśnie co tutaj zbudowałeś jeszcze ten domek? Tutaj miała być koziarnia, ale że tak powiem, plany pozmieniały, to nie ma kóz. W tej chwili tam mam magazyn różnych tam sprzętów i pozostałości po mojej ostatniej pracy, że tak powiem, czyli warsztat rowerowy, a raczej pozostałości z niego jeszcze mam tutaj. Także warsztat rowerowy w środku lasu. Czemu nie? Czemu nie? Zawsze Dokładnie. można rower przypchać przez tą drogę. I można naprawić, ale duży jest ten zawsze, domek. na pewno jak ktoś przyprowadzić, to na pewno znajdę czas, żeby zajrzeć do... No tak, bo Rafał jest ogólnie specjalistą od rowerów. Miał swój własny warsztat rowerowy, także wie co robi. Ale powiem ci, ten domek duży wyszedł, nawet większy niż tam, gdzie mieszkasz, nie? No tak. Tam mam jakieś 12 metrów kwadratowych, 14 może, a tutaj jest już 30 metrów. Wow, no to już sporo. Także kozy, jak sobie możecie wyobrazić, miałyby cudowne życie. No dokładnie, bardzo duże. Dobrze, może zacznijmy od tego, bo już przy tym jesteśmy. Tutaj mamy drzewo. No tutaj mamy z tyłu trochę czereśni dzikiej, trochę olchy, trochę dęba, kawałek graba. To jest materiał pozyskiwany w kilka dni po grudniowym nowiu. Materiał przeznaczony na narzędzia, na meble. Bardzo twarde drzewo będzie z tego i po oheblowaniu strukturę ma to drewno jak po lakierowaniu, czyli będzie się błyszczało. Idealny materiał na meble, narzędzia, blaty, stoły, Dokładnie. tego typu rzeczy. Także to jest fajne. A tutaj mamy jeszcze drugą ciekawostkę. Tak, a tutaj jest parę kantówek, które są, można powiedzieć, pozostałością po wycinaniu gonta osikowego i jest ich kilkanaście. Praktycznie wszystkie były przecierane tak, żeby rdzeń był wycentrowany z obu stron i no to jest osika. Z reguły bardzo ją kręci, krzywi, wygina, pęka. Tutaj mamy przykład, że w odpowiednim czasie pozyskiwany materiał ma całkiem inne właściwości. Właśnie to drzewo mniej pracuje, im starsze, tym twardsze, typowy materiał pod konstrukcję. Akurat to było dokładnie pozyskiwane rok temu w Sylwestra. Także coś z tego na pewno zrobimy jeszcze. No i z tego co widać, wszystkie kantówki są równiutkie, także za wiele to nie pracuje, jeśli jest oczywiście wycięte w tym czasie, kiedy trzeba. Dokładnie, no. Jest różnica tutaj w tym, one są naprawdę bardzo ładnie, fajne, proste. Także no, stara wiedza robi swoją robotę, jak tutaj widzimy. Także jak widzicie, można
Można. Już się cała osada pomału z tego robi. To jeszcze kurnik wybudowałeś, widzę też, nie? Tak, kury były przez parę miesięcy do momentu aż... no bo moja mama była tutaj troszkę, że tak powiem. Pomagała mi też dużo, przede wszystkim w ogrodzie. No ale akurat sprawy zdrowotne tak się poukładały, że wróciła do siebie do domu, ja zostałem sam. Także ani kóz w tej chwili nie mogę trzymać, ani kur. Bo jak jadę coś czasami robić do jakiejś pracy, bo właśnie chodzi o to, że trzeba z czegoś żyć czasami. Dokładnie. I móc, że tak powiem, zapłacić za drewno, które pozyskuję tutaj z lasu i tak dalej. No trzeba to jakoś finansować. No i od czasu do czasu właśnie biorę jakieś zlecenie na budowę różnych rzeczy z drewna. No. Przede wszystkim wiaty, tego typu rzeczy będzie widać pewnie na załączonym materiale. Także Tak, wstawimy tutaj zdjęcia. jakbym nie jeszcze musiał czegoś. jeszcze, że tak powiem, u kogoś gdzieś tam robić, no to pewnie by było jeszcze więcej zrobione, ale Ale dokładnie. Także jakbyście potrzebowali coś zbudować, jakieś ciekawe konstrukcje, tak, jakieś Rafał z domki, lasu może to pomóc. Rafał z lasu tutaj po prostu wam może pomóc. Kontakt wam w opisie, do niego zostawię. On tutaj będziecie mieli zdjęcia zaraz wstawione takiego fajnego projektu, który wykonał z dachem z drzewa, czyli gontem takim prawdziwym. Gontem osikowym, ale w stylu, można powiedzieć, tyrolskim, położony na ponad potrójną zakładkę, także dość pracochłonna robota była, ale efekt końcowy jest Niesamowity. do ocenienia każdemu z osobna. Tak Pozostawiam jest. to. Dobra, to my tutaj się żegnamy. Także miłego dzionka wam życzymy. Trzymajcie się. Hej! Cześć.